Ja się nazywam Piotr Stasiak, a to jest Grafitowe Studio. Z tego odcinka dowiesz się, dlaczego pozycja logo na Twojej stronie internetowej ma tak duże znaczenie. Szansa zapamiętania marki przez użytkowników wzrasta o 89%, jeśli logo było w lewym górnym rogu strony. Takie dane opublikował Nielsen Norman Group w 2016 roku. Organizacja przeprowadziła wówczas research oraz testy z użytkownikami, sprawdzając, czy logo po lewej stronie czy po prawej wpłynie na poprawę doświadczenia użytkowników oraz na rozpoznawalność marki. Ponieważ żyjemy w kraju, gdzie piszemy od lewej do prawej, naturalnie czytamy i przeglądamy stronę dokładnie w ten sam sposób. Pierwszym elementem, na który użytkownik zwraca uwagę, otwierając nową stronę, to logo w lewym górnym rogu. Dzieje się tak, ponieważ w ten sposób użytkownik upewnia się, że trafił w dobre miejsce. Wyraźne i czytelne logo pomaga ustalić pozycję i pozwolić użytkownikowi przeskanować resztę widocznej części podstrony w poszukiwaniu stałych elementów, takich jak nawigacja, nagłówek czy przycisk Call to Action. Umieszczanie logo w środku paska nawigacyjnego lub po prawej stronie może wydawać się sposobem na odróżnienie się od konkurencji, złamaniem reguł, pójściem pod prąd, aby pokazać, jak bardzo jest się innym. I nie powiedziane, że to nie zadziała. Jednak, aby upewnić się, że wiesz, co robisz i że podejmujesz świadomą decyzję, przeprowadź testy AB ze swoimi użytkownikami. Nielsen Norman Group w swoim badaniu przetestował strony 4 hoteli. Do testu przygotowali zarówno wersje oryginalne tych stron, jak i przerobione tak, że logo było po prawej stronie. Następnie zaprezentowali użytkownikom po 4 przypadkowe designy hoteli i uczestnicy testów musieli określić, które z nich na zaprezentowanych stronach budziły w nich pozytywne uczucia. Czy hotel był przyjazny, unikalny, stylowy, czy mieliby ochotę w nim pobyć, zabukować, zarezerwować pobyt. Następnie użytkownikom zaprezentowano kolejne 5 podstron w przypadkowej kolejności i zadano pytania nie dotyczące bezpośrednio strony, ale raczej natury demograficznej. Starano się w ten sposób zminimalizować efekt zapamiętywania stron, które wcześniej widzieli. Na koniec użytkownikom przedstawiono wszystkie designy i poproszono o zaznaczenie tych, które widzieli i oceniali w poprzednich testach. W efekcie testów przygotowano raport, który jasno stwierdza, że pozycja logo ma znaczenie. Prawie 40% użytkowników zapamiętało stronę hotelu, który miał logo po stronie lewej, a tylko 21% zapamiętało hotele z logiem po stronie prawej. To statystycznie znacząca różnica. Natomiast największa różnica była w przypadku rozpoznawalności marki. 89% uczestników testu zapamiętało markę, gdy logo było po lewej stronie. Z drugiej strony patrząc, oprócz zapamiętania marki, czy uczestnicy hotelu postrzegali hotele z logo po prawej stronie jako te bardziej stylowe, unikalne? Nie. Wyniki badań nie dały jednoznacznych i różniących się odpowiedzi na temat stylu czy unikalności. Użytkownicy postrzegali unikalność i styl strony, patrząc na zupełnie inne elementy, takie jak font, kolor czy stylistyka zdjęć. Zatem jeśli weźmiemy wyniki tych badań i przełożymy je na język Twojej strony internetowej, co nam to daje? Ze względu na sposób pisania i czytania w zachodnich językach lepiej jest pozycjonować logo po lewej stronie, tak aby użytkownik mógł szybko zlokalizować je i określić markę. Poza tym logo jest powszechnie stosowane jako szybki link do strony głównej i gdziekolwiek na stronie użytkownik by nie był, klikając logo przejdzie na stronę główną i on o tym wie. Z tego też powodu użytkownicy spodziewają się logo po stronie lewej. Standardowe praktyki projektowania stron określają, że po prawej stronie powinny znajdować się opcje logowania, rejestracji, koszyk zakupowy albo menu. Logo powinno być po lewej stronie. To ma również znaczenie w przypadku stron mobilnych, gdy zazwyczaj w prawym górnym rogu użytkownik spodziewa się znaleźć rozwijaną nawigację podstrony. Projektując stronę, możesz pokusić się o złamanie reguł i umieszczenie logo w innym miejscu, np. na środku lub po prawej stronie. Możesz również poeksperymentować z pozycją nawigacji. Ludzie czasami lubią nowinki, odstępstwa od reguły, jednakże wyuczamy się pewnych stałych zachowań i oczekujemy podobnych efektów, bo wbrew wszystkiemu ludzie po prostu nie lubią zmian. Najważniejsze jednak, abyś dopasował swoją stronę do swoich użytkowników.
Jeśli prowadzisz firmę tak zwaną tradycyjną, na przykład jesteś prawnikiem lub księgowym, to raczej Twoi użytkownicy spodziewają się bardziej tradycyjnego podejścia do strony i będą oczekiwali, że logo i nawigacja są jasne i czytelnie wypozycjonowane. Z drugiej strony, jeśli jesteś artystą, osobą kreatywną, możesz pokusić się o szaleństwo na stronie. Dopóki Twoi użytkownicy to zaakceptują i zgadzają się na taki układ, nie ma problemu. Jakiejkolwiek decyzji byś nie podjął, zawsze testuj swoje rozwiązania. I tym pozytywnym akcentem kończąc, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś fajnego i pomocnego. Jeśli tak, to zachęcam Cię do pozostawienia komentarza poniżej, do subskrypcji mojego kanału i tam kliknij w dzwoneczek, żeby nie przegapić nowego wideo. To wideo jest dostępne również w wersji podcastu, który posłuchasz w swojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na mojej stronie www.pbstasia.com. Link oczywiście tutaj poniżej tego wideo. A tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Cię serdecznie, Piotr Stasiak. Na razie, cześć, cześć.